Gra planszowa Prism. Cześć, nazywam się Artur Lutyński. Jestem twórcą gry Prism i chciałbym pokazać Wam, jak się w nią gra. Prism jest grą abstrakcyjną, z elementami logicznymi. Z pewnością można ją określić jako grę rodzinną, bo zagrać w nią może prawie każdy. Ma coś w sobie z gry imprezowej, bo świetnie można się przy niej bawić, sącząc piwko w gronie znajomych. Po chwili zastanowienia określiłbym Prism jako po prostu grę towarzyską. Zacznijmy od tego, że zagrać w nią może od 2 do 6 osób. Jej zasady są na tyle proste, że z powodzeniem zagra w nią nawet 10-letnie dziecko. W zależności od poziomu graczy i długości ich przewodu myślowego, partię można rozegrać w 30 minut. Oczywiście, gdy przy planszy będzie Was więcej, wtedy czas rozgrywki może się wydłużyć. Nie przewiduję jednak, by był dłuższy niż 1,5 godziny przy maksymalnej liczbie graczy. W Prism możecie zagrać w drużynach 2- oraz 3-osobowych lub jeśli chcecie, każdy oddzielnie. Osobiście polecam granie drużynowe, gdyż pojawia się więcej interakcji pomiędzy graczami, co zawsze poprawia atmosferę. Aby z sukcesem zagrać w Prism, przyda się Wam dobra spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna. Strategiczne myślenie w kontekście ruchów własnych i przeciwników również jest mile widziane. Losowość w tej grze występuje przy losowaniu żetonów, ale poza tym sam gracz decyduje o ruchach i strategii. Raz jeszcze podkreślę, gra Prism nie jest skomplikowana. To tyle słowem wstępu. Zabieramy się do gry. Po pierwsze rozkładamy planszę, bo to w końcu gra planszowa. Po drugie układamy na oddzielnych kubkach żetony zapalonych żarówek w 5 kolorach. Po trzecie układamy 3 żetony białego źródła światła. W tej przykładowej rozgrywce każdy z 4 graczy zagra osobno. Na początku rozgrywki musi paść jedno zasadnicze pytanie. Który z graczy ostatnio widział tęczę lub słuchał utworu zespołu Pink Floyd? Odpowiedź jest istotna, bo właśnie ta osoba rozpocznie grę od ułożenia w czerwonej strefie na planszy 3 źródeł światła białego. To od nich będzie rozchodziło się białe światło rozszczepiane przez pryzmaty. Gracz numer 1 w dniu dzisiejszym słyszał w radio hit Pink Floydów Money i to on rozstawi białe żarówki na planszy. Gracze po kolei losują z woreczka po 6 żetonów promieni i dobierają dodatkowo po jednym żetonie pryzmatu oraz żeton wygaszonej żarówki. Ale, nie powiedziałem jeszcze najważniejszego. Musicie wiedzieć, że zadaniem każdego z graczy jest rozświetlenie jak największej ilości wygaszonych żarówek na krawędzi planszy oraz tych, które za moment gracze położą w dowolnym miejscu na planszy. Każda zapalona żarówka to punkt dla gracza. No chyba, że ktoś miał farta i udało mu się dotrzeć promieniem do bonusowego pola. Wtedy gracz otrzyma 2 punkty zamiast 1. Heksy z wygaszonymi żarówkami są już na planszy. Zatem nadszedł czas, by w pierwszej turze i tylko tej rozpocząć od wyłożenia wszystkich wylosowanych białych promieni. Pierwsza osoba, która posiada taki promień lub wiele promieni, wykłada je na planszę. Identycznie robi każdy następny gracz. W tym przypadku gracz pierwszy, drugi i 4. Następna osoba w kolejności zmuszona jest położyć pryzmat na planszę. Ale najpierw wszyscy gracze dobierają żetony do 6. Zauważcie, że do pryzmatu musi wpaść białe światło, aby nastąpiło jego rozszczepienie. Pryzmat na stole. Czas ubarwić tą czarną płaszczyznę. Gracz numer 2 może położyć dowolny promień odchodzący od pryzmatu. Decyduje się na położenie 2 promieni żółtych i od razu dobiera brakujące heksy. Gracz numer 3 nie mógł zmarnować takiej sposobności i kładzie 3 promienie niebieskie. I brawo! Jako pierwszy zdobywa punkt, a raczej 2 punkty, bo szczęśliwie dotarł do miejsca bonusowego. 1 niebieska żarówka trafia na planszę w miejscu styku promienia niebieskiego z krawędzią, zaś 2 żarówki jako znaczniki punktów lądują przed szczęśliwym graczem. 4. gracz również nie przegapia okazji i kładzie aż 4 żetony fioletowych promieni. A będąc bardziej precyzyjnym, kładzie 3 heksy z fioletowym promieniem i 1 jokera, który, jak to joker, pełni rolę dowolnego, możliwego do zagrania żetonu. Joker trafia na bok planszy, a w jego miejsce gracz wstawia heksa, który ma być zamiast jokera. I tutaj szok. Cóż za kreatywność! Gracz kładzie żeton, który rozbija promień fioletowy na 2 wiązki. W konsekwencji należą mu się 2 punkty.
Po skończonym ruchu gracz dobiera brakujące żetony. Pierwsza kolejka za nami, ale gracz numer 1 nie zasnął i z czujnością sokoła wypatruje drogę po punkty. Kładzie 2 żółte i bingo! Trafia prosto na wygaszoną żarówkę położoną na planszy. Zapunktował. Żółta żarówka trafia na jego stanowisko. Przy tej okazji chciałbym, abyście zwrócili uwagę na to, iż wygaszone żaróweczki posiadają na obrzeżach białe znaczniki. Są to miejsca wskazujące drogę rozświetlenia przez promień. Tylko dotarcie związką kolorowego światła do tych miejsc może spowodować rozświetlenie żarówki. Okej, wracamy. Gracz numer 2 decyduje się na rozciągnięcie nowej nitki światła, tym razem czerwonej. Kładzie 3 heksy na planszy i od razu dobiera 3. I tutaj uwaga, pojawił się żeton obrotu. To ten z okręgiem i strzałką. Później powiem wam, jak on działa. Gracz numer 3 zagrywa wyczekująco, białym promieniem. Musicie wiedzieć, że białe promienie nie są punktowane. Nimi nie rozświetlisz żadnych wygaszonych żarówek. Zapamiętajcie, że od robienia punktów są kolorowe promienie. Czerwony, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. Nadszedł ten moment, w którym gracz numer 4 decyduje się użyć żetonu obrotu. Wskazuje wybrany przez siebie kolor promienia i obraca jego końcówkę. Nie można obrócić promienia w środku wiązki. Zrobić to można tylko i wyłącznie z końcówką promienia. Żeton trafia na kubkę, gdzie wylądował wcześniej joker, a gracz dobiera brakującego heksa. Gracz pierwszy idzie w żółte i fartownie po dobraniu otrzymuje jokera. Gracz drugi, jako jedyny do tej pory bez punktów, idzie teraz wabank. Kładzie promień czerwony i jokera, rozświetlając tym samym czerwoną żarówkę. Punkt do puli, joker na kubkę, w jego miejsce kładzie docelowy heks, dobiera heksy do 6. Gracz numer 3 wprowadza nową jakość na planszy, używając swojego pryzmatu. Od tej pory wszyscy grający mają nowe drogi dla swoich promieni. Czwarty zawodnik kładzie na stół 2 fioletowe promienie. Ponownie dobiera brakujące żetony. Gracz z numerem 1 zachowawczo kładzie czerwony promień, by chwilę później dobrać do puli kolejny zielony promień. Wygląda na to, że z 3 zielonymi i jokerem będzie mógł niebawem przeprowadzić ofensywę. Kolejny gracz kładzie 2 zielone promienie. Promień został rozbity na 2 wiązki, ale zauważcie, jedna z nich została zablokowana. Trzeci gracz nie mógł nie zauważyć sposobności na zdobycie punktu. Kładąc 3 żetony, doszedł do krawędzi, zdobywając 3. punkt. Następny w kolejce również wykorzystuje szansę na zaświecenie zielonej żarówki. Brawo! Masz zielone? Mam. Grasz w zielone? Gram. Gracz numer 1 również zdobywa punkt, ciągnąc zielony promień do brzegu planszy. Zdobywa niniejszym 2 punkty, bo trafił na pole bonusowe. Gracz z numerem 2 wypuszcza wiązkę niebieskiego światła, kładąc 3 żetony. Na planszy robi się coraz ciekawiej, ale zarazem gęściej. Trzeci gracz kładzie niebieski promień odbity pod kątem ostrym. Najwyraźniej przegapił fakt, że kolejny gracz będzie mógł wykorzystać sposobność, by rozpalić żółtą żarówkę. Tak też się dzieje. Gracz numer 4 kładzie 2 proste promienie i bezbłędnie trafia w wygaszoną żarówkę na środku planszy. Oczywiście punktuje. Promień z kątem rozwartym plus joker równa się punkt. Pierwszy gracz zdobywa niniejszym swój 4. punkt i dogania tym samym gracza z numerem 4. Zbierał i uzbierał. Drugi gracz nie zasypia gruszek w popiele i wyczekał sposobności, by położyć 3 fioletowe promienie, również zdobywając punkt. Trzeci gracz jakby pozazdrościł poprzednikowi wyboru koloru promieni i sam również kładzie 3 żetony o fioletowej barwie. Gracz z numerem 4 decyduje się na położenie pryzmatu. Ale gdzie on go kładzie? Obawiam się, że tym nieroztropnym ruchem zakończył właśnie grę. Tak jak podejrzewałem, pierwszy gracz wykorzystuje okazję i kładzie zielony promień u wylotu zielonego światła z pryzmatu. Tym właśnie sposobem dostaje 2 punkty, co łącznie daje mu 6 punktów. I tym samym zwycięża rozgrywkę. Brawo! A tak między nami. Przykładowa rozgrywka, którą właśnie zobaczyliście, była sfingowana, po to by pokazać wam mniej więcej o co chodzi w grze Prism. Prawdziwi gracze są znacznie bardziej perfidni i sprytni i nie oddają tak łatwo punktów do zdobycia innym.
Kończąc, pozdrawiam wszystkich, którzy dotrwali do finału filmiku. Liczę na wasze komentarze oraz opinie o grze Prism. Pozdrawiam, Artur Lutyński.